dobry, serdecznie witam w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kurniku, placówce naukowej powstałej w 1933 roku. Od początku naszego istnienia prowadzimy badania roślin drzewiastych, a także upowszechniamy wiedzę o nich. Nasze badania obejmują dwie dyscypliny naukowe – nauki leśne i nauki biologiczne. Zapraszam do wysłuchania serii krótkich wykładów przygotowanych przez naszych pracowników w ramach projektu pod tytułem Klimat na bioróżnorodność. Dzisiejszy wykład wygłosi pani dr Anna Napierała-Filipiak z Zakładu Ekologii. Podczas wykładu omówiona zostanie biologia rodzimych gatunków wiązu, a także zagrożenia, jakie przed nimi stoją. Jeśli spytamy przeciętnego Polaka, czy zna jakieś drzewo leśne, prawie każdy wymieni sosnę, dęba, buka, lipę czy klona. Osób, które przy tej okazji wspomną o wiązie, będzie raczej mało, chociaż przez wieki drzewa te oraz wytwarzane z nich produkty cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony człowieka, który też bardzo silnie wpływał na ich zasoby. W Polsce występują naturalnie 3 gatunki wiązów. Wiąz górski Ulmus glabra, zwany czasem brzostem, wiąz pospolity, czyli wiąz polny, Ulmus minor, i wiąz szypułkowy, inaczej zwany limakiem, Ulmus levis. Polska nazwa wiąz pochodzi od zwięzłości jego drewna, które jest twarde, sprężyste i odporne na uszkodzenia mechaniczne i działanie wody. Z tego powodu używano je do wyrobu kół do wozów i powozów, a w szczególności piast i szybry, lawet armatnich, kolb karabinowych i wielu innych narażonych na duże obciążenia przedmiotów i elementów. Wcześniej produkowano z nich łuki. Na palach wiązonych zbudowano znaczną część Wenecji, w tym słynny most Rialto. Produkowano z nich też i w ograniczonym stopniu produkuje do dzisiaj trwałe, ekskluzywne meble cenione za atrakcyjne słoje, czyli układ warstw drewna. Liście wiązów uważano za bardzo dobrą karmę dla zwierząt hodowlanych, np. krów. Wiązy stanowiły też najlepsze, żywe podpory winorośli. Obecnie jednak wiązy należą do drzew rzadkich i raczej mało znanych. Przeważająca część bardzo żyznych, położonych na peryferiach dolin rzecznych siedlisk łęgowych, na których w przeszłości dominowały wiązy, zajęta została przez uprawy rolne i uprawy szybko rosnących, wyselekcjonowanych odmian topoli. Bez wątpienia zagadnieniem, które wysuwa się na plan pierwszy w problematyce dotyczącej wiązów, jest zamieranie drzew należących do tego rodzaju w wyniku porażenia przez tzw. holenderską chorobę wiązów, zwaną również grafiozą. Wspomniana choroba wywoływana jest przez grzyby z rodzaju Ophiostoma. Patogena rozprzestrzeniają chrząszcze z podrodziny korników, zwane ogłodkami. Zarodki grzyba przenoszone są z drzew chorych na zdrowe przez młode chrząszcze, które prowadzą żer uzupełniający w koronach wiązów. A larwy żerują pod korą głównie starszych i osłabionych chorobą drzew. Typowym objawem choroby jest zamieranie gałęzi, a później całych drzew. Epidemia grafiozy przyczyniła się do przedwczesnej śmierci ogromnej ilości, zwłaszcza starszych wiązów, niszcząc blisko połowę, a w niektórych krajach ponad 85% zasobów tego drzewa i w mniejszym lub większym nasileniu ciągle trwa. Dosyć powszechnie przyjmuje się, że do jej powstania i rozwoju w znacznym stopniu przyczynił się człowiek. Szczep grzyba wywołującego grafiozę jest prawdopodobnie krzyżówką patogena miejscowego pochodzenia i szczepu pochodzącego z Azji, zawleczonego do Europy wraz ze sprowadzanym drewnem. Wiązy są postpionierami, czyli gatunkami, które w procesie sukcesyjnym, czyli procesie regeneracji lasu po jego zniszczeniu przez naturalne lub antropogeniczne, związane z działalnością człowieka czynniki, nie tylko zastępują w tym procesie gatunki pionierskie, takie jak brzoza czy topola, i tolerują drogę klimaksowym gatunkom ustabilizowanych ekosystemów, takim jak dąb, bóg czy jodła. Ale pozostają w składzie takich finalnych ekosystemów, jako uszlachetniająca domieszka. Poprawiają rozkład ściółki leśnej i obieg materii w ekosystemie. Duże drzewa oddziałują na ekosystem leśny przez coroczny opad liści,
specyficzne ocienienie i wydzielanie do środowiska fitocydyn. Szczególne jednak znaczenie ma fakt, że są one miejscem bytowania licznych, w tym wielu specyficznych zwierząt, grzybów i bakterii, dla których są źródłem pokarmu i lub miejscem zamieszkania. Jedno z licznych w Wielkiej Brytanii stowarzyszeń entomologicznych zainicjowało kilka lat temu program sadzenia wiązów w celu ochrony obligatoryjnie z nim związanego motyla ogończyka wiązowca. W przeprowadzonych na niewielkim obszarze Holandii badaniach tylko jednego z 3 rosnących u nas gatunków wiązu górskiego, stwierdzono 79 gatunków owadów wyraźnie związanych z tym drzewem, co sugeruje jego znaczący wkład w różnorodność biologiczną. Przyspieszenie rozkładu ściółki, a wiązy robią to szczególnie dobrze, oznacza zwiększenie liczby odpowiedzialnych za ten proces organizmów, w tym szeregu glebowych bezkręgowców, a głównie grzybów i bakterii. Brak wiązów w środowisku leśnym to więc nie tylko utrata 6% składu gatunkowego rodzimej flory drzew, 13% gatunków drzew dużych, osiągających co najmniej 30 metrów wysokości i aż 43% dużych drzew z grupy postpionierów. To także ubytek dużej liczby związanych z wiązami owadów, pajęczaków, a także zamieszkujących glebę grzybów, protistów i bakterii. Z ostatnio przeprowadzonych przez nas badań wynika, że wiązy nie tylko są składnikiem naturalnych zespołów łęgowych, ciemnoniebieskie słupki na wykresie, ale że co najmniej połowa z nich może występować naturalnie jako domieszka w lasach innych niż łęgi, głównie zbiorowiskach lasów dębowo-grabowych, czyli tzw. grądów, które potencjalnie dominują na terenie Polski. Ciemnozielone słupki na wykresie. Dotyczy to zarówno liczby stanowisk, jak i w rzeczywistej powierzchni zajmowanych przez opisywane tu drzewa. Zmiana udziału wiązu w zależności od odległości danego miejsca od doliny dużej lub średniej rzeki, co widać na rycinie, oznacza, że drzewa zbadanego rodzaju w pewnym sensie różnicują zbiorowiska grądów. Z przeprowadzonych analiz genetycznych wynika, że zmienność wewnątrzgatunkowa wiązów kształtuje się na poziomie podobnym jak u naszych podstawowych gatunków lasotwórczych i to pomimo znacznego rozproszenia ich zasobów, co na ogół zmienność taką obniża. Dosyć powszechnie przyjmuje się, że dużym zagrożeniem dla wielu gatunków oraz różnorodności biologicznej są aktualne, a zwłaszcza prognozowane zmiany klimatyczne. Przewiduje się, że zmiana klimatu spowoduje znaczną redukcję powierzchni zajmowanej przez główne gatunki drzew w Europie. Zakłada się, że ich rolę mogą przejąć niektóre gatunki drzew występujących w lasach jako gatunki domieszkowe. Jaki będzie klimat w Polsce i w Europie w przyszłości zależy od bardzo wielu czynników globalnych, wśród których najistotniejszym jest ilość gazów cieplarnianych w atmosferze. W związku z brakiem pewności odnośnie poziomu emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, rozważane są różne scenariusze emisji oraz wzrostu temperatury. Wiąz, a konkretnie wiąz szypułkowy Ulmus levis był jednym z gatunków objętych badaniami symulującymi reakcje drzew na prognozowane zmiany klimatu przy scenariuszu ocieplenia odpowiednio o 2,9 stopnia Celsjusza i 4,5 stopnia Celsjusza, opublikowanych w 2018 roku w renomowanym wydawnictwie Forest Ecology and Management. Wynika z nich, że objęty symulacją wiąz powinien dobrze znieść prognozowane zmiany klimatyczne, a nawet zwiększyć areał swojego występowania. Na rycinie zaznaczono na zielono, podczas gdy inne pospolite obecnie gatunki, to jest sosna, świerk i bóg, zmniejszą swoje zasięgi. Na rycinie zaznaczono na czerwono. Podobnie dobry wynik Ulmus levis uzyskał w badaniach opublikowanych w Sustainability w 2022 roku. Widać, że naturalny zasięg Ulmus levis w porównaniu do aktualnego, nawet w warunkach znacznego ocieplenia, wzrost temperatury o 4,5 stopnia Celsjusza nie zmniejsza się, chociaż ma to miejsce u większości pozostałych badanych gatunków. A co z pozostałymi 2 gatunkami wiązów?
Według autorów wspomnianych wyżej publikacji potencjalni beneficjenci ocieplenia klimatu mają obecnie środek ciężkości zasięgu poniżej 48 stopnia szerokości geograficznej północnej. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku wiązu polnego Ulmus minor. W dodatku jest to gatunek wśród rodzimych wiązów najbardziej zmienny i najlepiej dostosowany do wzrostu na ciepłych i względnie suchych stanowiskach. Większym zagrożeniem niż ocieplenie klimatu jest więc tu zapewne duża podatność na grafiozę. Jeśli porównamy zasięgi Ulmus glabra z zasięgiem jesioną Fraxinus excelsior, który w badaniach przeprowadzonych przez pracowników Instytutu Dendrologii pana Dyderskiego i współpracowników w 2018 roku zaliczony został do zwycięzców adaptacji do zmian klimatycznych i powiążemy to z informacją Dijkmana, że w jego badaniach prowadzonych w południowej Szwecji oba gatunki wykazywały prawie identyczne wymagania ekologiczne, to możemy się spodziewać, że także Ulmus glabra ma szansę pozytywnie zareagować na zmiany klimatu. I tu jednak problem z grafiozą jest również bardzo istotny. Czy w świetle przytoczonych powyżej faktów zasoby wiązów powinny wzrosnąć? W wielu rejonach Europy jeszcze niedawno wiązy obok lip należały do najbardziej znanych i rozpowszechnionych dużych drzew, nadających charakter całemu krajobrazowi. Z badań palinologicznych wynika, że ponad 5000 lat udział rodzaju Ulmus w składzie drzewostanów nie był niższy niż 10% w wielu miejscach Europy. Był większy niż 20%, a na obszarze dzisiejszej Irlandii przekraczał 25%, miejscami dochodząc nawet do 40%. Można przypuszczać, że w tym okresie drzewostany, w których wiąz dominował, znajdowały się także poza obszarami dolin rzecznych i mogły liczyć setki hektarów. Wykazanie, że wiązy są naturalnym składnikiem nie tylko łęgów, ale i gruntów sugeruje, że udział wiązów w polskich lasach można zwiększyć do kilku procent bez uszczerbku dla potencjalnych zbiorowisk naturalnych. Udział na poziomie 10 czy 20% to raczej scenariusz na katastrofę ekologiczną. Należy tu jednak zauważyć, że w świetle propozycji zastępowania w przyszłości ustępujących z lasu sosny, świerka, nawet buka inwazyjnymi gatunkami takimi jak robinia akacjowa czy dąb czerwowy, wprowadzanie na szerszą skalę wiązów jest lepszym rozwiązaniem. Wyniki prezentowanych analiz są dla wiązu dosyć optymistyczne. Należy jednak pamiętać, że czynników, które mogą w niedalekiej przyszłości ulegać istotnym zmianom, jest bardzo dużo. Jak już wspomniałam, ogromną rolę w funkcjonowaniu opisywanych tu drzew odgrywa holenderska choroba wiązów. Nie wiemy, jak ocieplenie klimatu wpłynie na rozwój patogenicznych grzybów oraz przenoszących je owadów. Może na przykład zwiększyć się liczba powstających w jednym roku pokoleń przenoszących patogenicznego grzyba chrząszczy. Wiele zależy nie tylko od ogólnej sumy temperatur i opadów, ale ich rozkładu w czasie w danym miejscu. Nasiona wiązów kiełkują dosyć nietypowo, bo pod koniec wiosny i na początku lata. O sukcesie reprodukcji decyduje w dużej mierze wilgotność wierzchniej warstwy gleby, która w tym okresie ma tendencję do przesychania. Ten problem z naturalnym odnawianiem się można jednak w znacznym stopniu zniwelować, odnawiając wiązy przez sadzenie. Z drugiej strony fakt, że nasiona wiązów do wschodów nie potrzebują przejścia okresu przechłodzenia, uznać należy za pozytywne zjawisko. Okresu przechłodzenia, chociaż niezbyt długiego w porównaniu z innymi gatunkami, potrzebują natomiast wiązy do rozwoju pąków. Nie wiemy, czy w zmienionych warunkach okres ten będzie wystarczająco długi dla rodzimych pochodzeń, czy konieczne będzie ich zastąpienie przez proweniencję z południa. Problemy stwarzać mogą także wysokie temperatury w styczniu i w lutym, po których następują znaczne spadki temperatur, co bardzo niekorzystnie wpływa na proces kwitnienia i zawiązywanie zdrowych nasion, ponieważ przedwcześnie rozwinięte kwiaty niszczone są przez mróz. Podsumowując, naszym zdaniem prognozowanie przyszłości poszczególnych gatunków drzew, nie tylko wiązów, na podstawie coraz to bardziej udoskonalonych symulacji powinno się również, a może nawet w większym stopniu opierać o prowadzony na bieżąco monitoring.
Dotychczas obserwowane zmiany pozwalają na umiarkowany optymizm. Pokazują to dane z lat 1978 i 2012. Ale obserwowany trend zwiększania zasobów wymaga stałej weryfikacji.